Krzywa grzewcza pompa Sprisan 15.8, ciąg dalszy, część trzecia. Muszę dalej wyjaśniać pewne kwestie, bo ktoś pomyśli, że wprowadzam w błąd swoimi filmami. Nie wprowadzam nikogo w błąd, dzielę się z wami wiedzą, której nikt nie udostępnia. Wejdziemy sobie w parametry zaawansowane, 816 hasło. Pokażę wam to, co ktoś dzisiaj wpisał w komentarzu, żeby ustawić tryb ekonomiczny. Nie potrzeba zaznaczać tam czujnika temperatury zewnętrznej w sterowniku tutaj albo w aplikacji, ponieważ służy to do przełączenia między funkcją chłodzenia a grzania. Jeżeli temperatura zewnętrzna, tutaj zaraz wam pokażę, o co chodzi, skoczy na 25 stopni Celsjusza, to pompa przełączy się automatycznie w funkcję chłodzenia. Ja funkcję chłodzenia zmieniłem sobie. Mam tylko dwie funkcje. Jest wyłączona, tak? O to mi chodzi, że jest wyłączona. Zobaczcie też na te parametry. Ja to co chwilę zmieniam. Mamy pierwszą tutaj tabelkę w Economic Mode. Te wszystkie parametry 5 stopni, 0 temperatury otoczenia to są tak, minus 5 i minus 10. Wejdziemy w dalszą pozycję, bo dzisiaj kręciłem film, drugą część o krzywej grzewczej i tam się nie zgadzają te parametry, bo ja to co 2 dni przestawiam i szukam optymalnej pozycji. To jak drukowałem, to było wcześniej ustawienia takie i to co jest tutaj wydrukowane, to się nie pokrywa z tym, co teraz jest na sterowniku, bo non-stop zmieniam te parametry. I zobaczcie, jesteśmy na pozycji temperatur ciepłej tej wody na podłogówkę albo na grzejniki. W zależności co kto ma w domu, to tam będzie to zasilane takim parametrem. Tutaj już mam 32 stopnie, czyli podbiłem sobie te temperatury, już inaczej poustawiałem, ponieważ chodziło też o ciepłą wodę użytkową, że przy 30 stopniach ten parametr tutaj dla 5 stopni temperatura otoczenia był za niski, tak? I ta woda miała 32 stopnie, a tak mi do 35 podbija i jest ok, daje radę. Da się umyć w takiej wodzie. A tutaj na wykresach mamy, widzicie, te temperatury, to co kręciłem dzisiaj, ten filmik wrzuciłem, mamy 30 stopni i zaczyna się od 30 stopni, bo to już wcześniej miałem takie ustawienia. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wy te parametry wprowadzacie sobie sami. Tak jak wam pasuje, bo każdy ma inną instalację. Jedni w domu mają podłogówkę, nie mają grzejników. Po prostu parametr 30 stopni jest wystarczający na zasilanie podłogi. Tak? Będzie komfortowo w tej temperaturze otoczenia. W momencie, kiedy temperatura otoczenia spadnie, no to sterownik automatycznie podniesie temperaturę tej wody grzewczej do 32 stopni. Nikogo nie wprowadzam w błąd, to jest tylko po prostu schemat do tych parametrów, które miałem wcześniej wydrukowane na początku, jak sobie ustawiłem. Ja co chwilę to przestawiam, także tutaj jest to tak pokazane, bo tak miałem to ustawione, a teraz mamy inne wartości. Mamy 32 stopnie, a było 30. Później mamy 34 stopnie dla 0 stopni, a było 32. Tutaj mamy 36 stopni
dla temperatury -5 zewnętrznej, a było 35. I tutaj mamy 38 dla -10 na zewnątrz. Wyjdziemy z tego trybu. Projekt Settings. I tutaj mamy zaznaczone dwie funkcje, trzy funkcje, tak? Trzecia funkcja to jest chłodzenie. To ja tego sobie nie zaznaczyłem. Działanie pompy normalne. I tutaj. I dzisiaj w komentarzu właśnie jeden z widzów napisał, aby przestawić sobie to na ten czujnik temperatury zewnętrznej, bo ten tryb ekonomiczny będzie działał bez tego ustawienia też. Jak ten czujnik temperatury zewnętrznej jest wyłączony, to tryb ekonomiczny też ma działać. I przestawiłem to na No. Mamy dwie funkcje, Yes albo No do wyboru, tak? I tu jest temperatura zewnętrzna 25 stopni, tak jest fabrycznie, ja tego nie zmieniałem. W momencie, kiedy mamy trzy funkcje ustawione, czyli ciepła woda użytkowa, grzanie i chłodzenie, to kiedy temperatura otoczenia wejdzie na 25 stopni, pompa automatycznie zmieni swoją funkcję na funkcję zgrzania, na funkcję chłodzenia. Ja tam miałem odznaczone w tych funkcjach, przed chwilą Wam pokazywałem to w tym G01 parametrze, że mamy dwie funkcje tylko. I ten parametr, pomimo że zaznaczyłem, nie jest to błędem, tak? Bo to nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku. Jak mamy dwie funkcje, temperatura otoczenia w tej porze roku na pewno nie wzrośnie gwałtownie do 25 stopni i pompa nie przejdzie w funkcję chłodzenia. O to tutaj się rozchodzi tylko. Nie jest to błędem, że sobie zaznaczymy tutaj tą pozycję na Yes albo No, to nie ma żadnego znaczenia. Teoretycznie powinno działać. Teraz mamy wyłączone na No i akurat pompa ciepła włączyła się, bo temperatura spadła do 30 stopni, uruchomiona została. No i teraz pracuję w trybie Eco. Jest Eco? Jest. Zobaczcie na zużycie. 3 kW jest. Wiadomo, od tej wartości coś tam trzeba odjąć na te pompy obiegowe. Nie wiem ile teraz jest. 400 W, nawet nie. Coś koło tego było. Także 2800. Start pompy. Kompresor. Sprężarka jeszcze się rozkręci. Będzie wyższy pobór energii. Przy starcie jest normalną sprawą, że ona tyle energii pobiera. W momencie, kiedy temperatura wejdzie tutaj na wyświetlaczu sterownika do 32, sprężarka zaczyna modulować mocą i ogranicza zużycie prądu. Wchodzi na niższe obroty i działa ten tryb. Piszecie w komentarzach, że nie potraficie tego ustawić, że nie działa to poprawnie. Nie wiem jak jest wykonana instalacja, jak jest zrobiona, z jakich elementów składa się, jaka jest pojemność bufora, ile mamy grzejników czy tej podłogówki. To są istotne rzeczy, czy są jakieś pompy obiegowe, dalsze sterowniki, które pozwolą na skonfigurowanie tego. Pierwsze uruchomienie, jak jest nowa pompa, budynek jest niedogrzany, wszystko jest wyziębione.
uruchamiamy tą pompę, to ona zje nawet 100 kWh na dobę, zanim to się wszystko wygrzeje. Generalnie jak już budynek jest wygrzany, pompa potrzebuje troszeczkę popracować. Osiągnie się ta temperatura zadana w pomieszczeniach, dlatego tłumaczę Wam, że bardzo istotnym elementem są regulatory pokojowe, które zapewniają pracę bufora i przede wszystkim sterowanie tą temperaturą w pomieszczeniach, tak? Jaką sobie zadamy. Bez regulatorów temperatury pompa ciepła będzie działać w trybie takim on-off. Jak naładuje ten bufor do zadanej wartości, jaką sobie tutaj ustawimy na krzywej grzewczej, to po prostu tak będzie to działać, a w pomieszczeniu zrobi się niekomfortowo, za gorąco. Jest temperatura w tym okresie takim przejściowym na plusie, schodzi blisko zera, ale jeszcze nie mamy przymrozków, dlatego będzie tak się działo. Po to są te regulatory. Jest to ważna rzecz, żeby wysterować to wszystko. I widzicie, chwilę pochodziła. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy 3570 W. Przed chwilą było mniej. Wyjdzie powyżej 32 stopni i zaczyna modulować. Schodzi ze zużyciem energii, tak? To tak będzie działać. W układzie mamy bufor 500 litrów w tej instalacji u mnie. Na zewnątrz jest temperatura dodatnia i tak się dzieje. W momencie rozruchu kompresor nie wchodzi na pełne sprężarka, co jest tym kompresorem. Sprężarka nie wchodzi na pełne obroty, chwilę chodzi i później zwiększa prędkość obrotową wentylatora i większy jest pobór energii. Widać to na falowniku. Widać. Jest to nieznaczna ilość energii, tak, ale jest tam 300 W więcej. Osiągnie tą zadaną temperaturę 32 stopnie, troszeczkę z hakiem, jeszcze 1 stopień musi przebić i zacznie modulować, tak, i zejdzie. I tak to się odbywa. Po to są, dlatego mówię, regulatory potrzebne. Niektórzy twierdzą, że pompa lepiej jest dla niej, jak chodzi po prostu na pełne obiegi, bez regulatorów, żeby nie było żadnego sterowania. No ale to nie jest ekonomiczne, bo w takich okresach przejściowych niestety pobór energii będzie znaczny. Jeszcze możemy sprawdzić, ile od godziny zerowej pobrała ta pompa. Zobaczcie, 28 kWh. Już mamy, która godzina w ogóle jest? Gdzieś w granicach północy jest. No za 15 dochodzi, także mamy zakupione z zakładu energetycznego 28 kWh. To jest łącznie z prądem bytowym, dom 200 metrów, bufor plus 17 grzejników, 400 metrów podłogówki. Czy to jest duże zużycie dla tej pompy ciepła? Budynek już się wygrzał, podłogówka jest wygrzana. Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Wiadomo, temperatura jest na plusie, nie ma co się
rozwodzić nad tym zużyciem, bo jak temperatura spadnie, drastycznie podskoczy zużycie energii elektrycznej. 40-50 kWh na dobę. Mniej nie będzie. Nie oszukamy tego. Zobaczcie, ona chodzi parę minut, 15 minut, 20 może i już podbiła 2 stopnie. Na buforze zasilanie też mamy. Powrót 32,9. Wszystko się zgadza. Nie ma tutaj żadnej czarnej magii. Ciepła woda użytkowa, pompka jest wyłączona, bo jest za niska temperatura. Pompa CO chodzi, bo jest ustawiona od niższej temperatury troszeczkę. Sterownik Salus na grzejniki teraz jest wyłączone, jest tylko w trybie auto, tak? Tryb auto. Nie może złapać ostrożnie. Tryb auto mamy ustawiony, ale temperatura w pomieszczeniu jeszcze jest powyżej tej wartości, którą sobie zadałem, i pompka obiegowa nie chodzi. Możemy zasymulować manual i uruchomiła się pompa obiegowa, ta tutaj z tyłu. Nie wiem, czy będzie widać to. Nie mogę tego uchwycić, bo to jest daleko. Pompa chodzi, tak. Możemy ręcznie włączyć, wyłączyć, że ona cały czas pracuje tutaj z tego przekaźnika, ze sterownika pokojowego Salus. Zobaczcie, jak ta temperatura narasta. W układzie jest bufor 500 litrów. Pompa chodzi 20 minut i 3 stopnie już prawie podbija. Nie ma tego odbioru energii. I narasta temperatura w buforze, tak? Dzięki czemu mamy wyłączenia pompy. Ale jeżeli temperatura otoczenia spadnie, to już nie będzie tak kolorowo i będzie dłużej chodzić. A co za tym idzie? Wolniej będzie narastać temperatura, większy odbiór przez instalację, przez grzejniki i co? Większy rachunek za prąd, niestety. Teraz jest na plusie. Nie wiem, ile dokładnie jest. 5 stopni. Tryb Eco działa. Wyłączyłem teraz ten czujnik temperatury zewnętrznej. Z tego, co jeden z widzów napisał, że to jest do przełączenia między funkcją grzania a chłodzenia w momencie, kiedy temperatura zewnętrzna skoczy na 25 stopni, tak? To pompa wejdzie w funkcję chłodzenia, jak mamy to ustawione oczywiście. Miałem to wtedy wyłączone. O tej porze roku raczej nie jest to możliwe. Także nie ma to żadnego znaczenia, czy zaznaczymy to ten czujnik, czy nie zaznaczymy tam, czy damy na yes, czy na no. Ona i tak będzie chodzić w trybie Eco. Economic Mode. Tutaj wchodzicie parametry zaawansowane, hasło 816. Ustawienia tego. Nie jest to skomplikowane. Jeżeli Wam coś nie działa, no to musi być
albo zła konfiguracja, albo nie tak instalacja skonfigurowana. No i zobaczcie, już słychać, nawet ja to słyszę, wy tego nie usłyszycie, po prędkości obrotowej wentylatora, bo pompę mam za ścianą, schodzi już ze zużyciem energii. Moduluje. Temperatura wskoczyła 32,9, 33. I jeżeli będzie większy pobór energii elektrycznej, cieplnej, przepraszam, przez budynek, tak, będzie większy odbiór, że pompa nie będzie w stanie tak szybko dogrzać bufora, że ta temperatura tak zacznie narastać, to ona wtedy zacznie pracę w takim trybie powiedzmy jednostajnym, że ta temperatura już nie będzie tak szybko narastać na bufor, pomimo że to jest duży bufor 500 litrów, to zapewni nam pracę pompy ciepła w dłuższym okresie czasu na mniejszym zużyciu energii, tak? Bo ona sobie będzie podtrzymywać. Zobaczcie, jak ładnie schodzi z obrotami. Od tej wartości wiadomo, to co mówię, trzeba odjąć 400 W na pompki, na oświetlenie tutaj. Także im wyżej podbije tą temperaturę 33,4, no to wtedy moduluje sobie mocą, schodzi ze zużyciem. Ta temperatura też tak szybko narasta przez to, że pompa pracuje tylko dla bufora. Nie mamy odbioru ze strony grzejników, tak? Bo regulator pokojowy wyłączył pompę obiegową na grzejniki. Działa tylko pompa obiegowa z podłogówki. Podłogówka już jest wygrzana i ona też robi jako bufor w instalacji. Nie mamy tak dużego poboru tej energii przez podłogówkę. To też jest duży plus, bo to jest kolejne. Ta instalacja podłogowa jest tak jak bufor, bo tam też mamy z 200 litrów wody przy tej ilości rur. Trzeba byłoby to przeliczyć, ile jest. Plus bezwładność termiczna betonu. To jest też akumulator ciepła i tak to działa. Teraz uruchomił się sterownik od pompy obiegowej ciepłej wody użytkowej. Widać tam zieloną kontrolkę świeci. Pompka się uruchomiła, bo mamy temperaturę na zasilaniu ponad 30 stopni. Falownik, zużycie widzicie 2 kW przez sprężarkę minus te 400 W to 2 kW, nie? Temperatura 33,3, dojdzie do 34 i wyłączy się pompa ciepła. Praca 30 minut. No ale wiadomo, nie uruchomiona była pompa na grzejniki obiegowa, tylko podłogówka sobie chodzi. Podłogówka już jest wygrzana, także nie ma tego odbioru energii, a wygrzana podłoga jest tak jak bufor ciepła. Bezwładność termiczna betonu plus tego zładu wody, która jest w tej ilości rur, robi taką robotę jak mały bufor.
temperatura narasta, bo nie mamy odbioru przez grzejniki. Tylko ładujemy bufor do wartości 34 stopni. Zaraz się wyłączy pompa. Jeszcze tylko przebitka na falownik. Patrzcie, co się dzieje. Bateria LiFePO 4 ustawiona jest na pracy z BMS-em. O, wyłączyła się pompa ciepła. Taki mamy pobór. Zużycie energii przez falownik 650 W. Czyli od tamtej końcowej wartości 34 stopnie, pompa gotowa, czyli wyłączyła się. 650 W, 700 mamy zużycie. No liczmy 650 minus te 2,27. Macie wynik, jaki bierze przy końcu pompa ciepła, jeżeli zacznie iść jednostajnie, jak już wygrzany jest budynek, tak, niżej nie zejdziecie z tym parametrem. To jest 1,8 kW poboru ciągłego energii dla pompy Sprisan 15,8. Niżej się nie da. Warunek jest jeden, żeby ta temperatura stale się utrzymywała tu przed końcem wartości zadanej plus histereza, tak? Jak sobie ustawicie na 2 stopnie niżej, nie da się zejść z histerezą, to mamy po prostu jednostajną pracę ciągłą. Teraz włączyła się pompa od grzejników. Zaraz ściągnie z bufora te kilka stopni, które pompa nadrobiła, i tak w kółko. Na salusie widać zieloną kontrolkę. Pompa obiegowa chodzi na grzejniki. Regulator pokojowy uruchomił. Zobaczcie, jak temperatura spada gwałtownie. Pomimo, że to jest tak duży bufor, 500 litrów, jest 17 grzejników. Odbiór energii jest cieplny, jest duży. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.